Hej, cześć, tu Mateusz z MapMax. Ja Was witam ciepło i zapraszam na czytanie miesięczne na maj. I tradycyjnie zobaczymy dla Was ogólną energię, co ma szansę przyjść i odejść do przeszłości w tym miesiącu, jak Wy się przedstawiacie, rada oraz informacje, czego raczej nie robić i czego unikać. Dalej przejdziemy do czytania na miłość i uczucia dla singli i osób w związkach. I całość zakończymy informacją, co wydarzy się w pracy i w finansach. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i nie będzie tutaj wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań również dla swoich znaków ascendentalnych, no bo wówczas będzie można wyciągnąć taką średnią z obu czytań. Jeśli chodzi o czytania na miłość i uczucia, to też sprawdzajcie koniecznie dla znaków swoich partnerów i partnerek. Lwy i lwice, zacznijmy od ogólnej energii i sprawdźmy, jaka będzie na ten miesiąc. Może być pracowicie. Co do Was przychodzi, co się pojawia, albo kto? Okej, słuchajcie, kolejna karta związana z monetami, czyli trygonem ziemi. Byk, panna lub koziorożec. Nie wiem, czy Wam to coś mówi. Co odchodzi do przeszłości? Ale słuchajcie, do przeszłości odchodzi jakiś ciężar i w ogóle mi się wydaje, że to czytanie jest związane z docenianiem, z cieszeniem się z małych rzeczy, dosłownie, małe przyjemności. No takie, że gdzieś tam już zaczyna być coraz cieplej, że kwitną bzy i cokolwiek Wam daje, słuchajcie, radość. Jak Wy się przedstawiacie? Och, przepięknie. Dwójka kielichów. Jaka będzie dla Was rada? Pozwolić sobie na pewną zmianę, odmianę. Czego raczej nie robić, czego unikać? I słuchajcie, ta zmiana może dotyczyć Waszej rutyny. Jeszcze nie wiem jakiej. Zobaczymy. Okej, no dobrze. Patrząc na całość rozkładu, jest naprawdę nieźle. Widzę tutaj sporo komfortu, takiego zadowolenia, ale związanego z takim spokojnym życiem, dosłownie, słodko płynie życie na tej zasadzie. I to też, słuchajcie, może być po prostu, tak jak już wcześniej wspomniałem, z faktem, że gdzieś przychodzi wiosna. Ja bardzo lubię maj, naprawdę jest to jeden z moich ulubionych miesięcy. Nie tylko dlatego, że wtedy są moje urodziny, ale też dlatego, że już jest takie przejście właśnie w konkretną wiosnę. I oby tak było, bo na razie pogoda jest jaka jest. Słuchajcie, z przełożenia macie kartę dwójki buław i dwójka buław przedstawia mężczyznę, czy tam w ogóle osobę, która jest na rozdrożu. Nie wie, w którą stronę iść, nie wie, jaką decyzję podjąć. Mam gdzieś wrażenie, że dla części z Was w tym miesiącu są naprawdę bardzo ważne decyzje do podjęcia, może nawet, słuchajcie, zawodowe, albo związane z miejscem zamieszkania. Ale słuchajcie, żeby nie było tylko tak rozdrożowo, to dwójka buław również sugeruje strefę komfortu i poczucie bezpieczeństwa. Również związane to poczucie bezpieczeństwa
zaznaczeniem jakichś granic. Wydaje mi się, że jest to związane z waszym życiem zawodowym, ale przejdziemy do tego później, bo czytanie na pracę i finanse też będzie. W każdym razie powiedziałbym, że raczej spokojny miesiąc. Ale zobaczcie, tutaj w ogólnej energii macie kartę 8 monet i jest to z kolei karta związana z pracą, ewentualnie gdzieś tam z dokształcaniem się lub poszerzaniem swoich horyzontów. No, lwy są po prostu gdzieś bardzo ciekawskie w tym miesiącu, ale też powiedziałbym, że jesteście w stanie naprawdę skupić się na tym, co robicie, bez jakichś rozpraszaczy. Wydaje mi się gdzieś, że ta wiosna przynosi wam spokój umysłu, dosłownie. 8 monet w ogóle mogłaby mówić nie tylko o pracy związanej z życiem, sferą zawodową lub edukacyjną, ale również z jakimś ważnym postanowieniem, na którym się w tym miesiącu bardzo skupiacie. To jest wasz cel, nie ma rozpraszaczy. I to może być, słuchajcie, związane na przykład ze zmianą rutyny a propos odżywiania się, sposobu odżywiania się, czy a propos spędzania wolnego czasu, czy jakiegoś ruchu, nie wiem, bieganie, basen, cokolwiek lubicie. No tutaj naprawdę jest duże skupienie się na tym i wydaje mi się, że daje wam to po prostu przyjemność. Tutaj wysiłku jakiegoś wielkiego nie ma. Zobaczcie, przychodzi do was karta trójki monet i trójka monet również przedstawia kogoś, kto jest bardzo skupiony na pewnym zadaniu. Ale zobaczcie, no tu jest elfica, która maluje jakiś obraz, maluje na płótnie i wychodzi gdzieś na to, że znowu bardzo oddajecie się jakiemuś zadaniowi czy tam zadaniom, które rzeczywiście wiecie, że przyniosą wam długofalowe, pozytywne efekty, że mają one sens. Trójka monet jest w ogóle kartą budowania silnych fundamentów pod swoje życie, pod swoje zdrowie. I to mogłoby być jak najbardziej związane właśnie z zmianą rutyny, na przykład właśnie jeśli chodzi o sposób odżywiania się, czy ruch, sport i tak dalej. Fajne czytanie. Tutaj naprawdę gdzieś robicie w tym miesiącu coś, co zapewnia wam stabilność, również taką emocjonalną, że tutaj jest spokój. Ok, to ja o siebie dbam, traktuję to jako, może nawet nie jakieś wyzwanie, ale bardziej jako pasję, robię to z inspiracji, no i gdzieś wiem, że jak najbardziej mi to przyniesie dobre skutki. Zobaczcie, tutaj do przeszłości odchodzi karta 10 buław i ta karta przedstawia kogoś, kto niesie na swoich barkach jakiś ogromny ciężar i to może być jakaś ogromne, ambitne wyzwanie, które gdzieś was przytłaczało. To może być również właśnie podchodzenie do tych swoich wyzwań i jakichś celów przez was wymyślanych, nakładanych, z taką ogromną, wiecie czym? Z takim napięciem, kurczę chcę na przykład, schudnąć 5 kilo, więc myślę, że codziennie będę biegać, ale nie chce mi się, nie mogę się zmusić. Jest to męka, kamieniołomy, ale coś takiego odchodzi do przeszłości. Jest lekkość. Również w związku z taką dłuższą zimą i przytłoczeniem. Tutaj takie przytłoczenie właśnie w postaci 10 buław odchodzi do przeszłości. No zobaczcie, lwy i lwice, wy przedstawiacie się jako karta 2 kielichów. Przepiękna karta. Karta, która jest kartą miłości, jasne, ale też szacunku, wsparcia, godzenia się, zawierania jakichś, sojuszy, paktów. Ta karta mogłaby też, sugerować, że w tym miesiącu dochodzicie ze sobą do porozumienia, no i może rzeczywiście podejmujecie jakąś decyzję, która być może czeka was właśnie w tym miesiącu i jest związana z wyjściem ze strefy komfortu, tak naprawdę konkretnie. 2 kielichów jak najbardziej przedstawia osobę, określa was jako osobę życzliwą, pomocną, empatyczną, która gdzieś dostaje to samo w zamian, bo zobaczcie,
Tutaj są splecione dłonie i no gdzieś stukanie się kielichami, więc jest tutaj obopólność. Miła energia od Was do otoczenia. O, słuchajcie, helikopter jakiś przeleciał. Może jest to potwierdzeniem na coś dla Was. No i też otoczenie Wam tę energię również oddaje. Zobaczcie, w Radzie jest karta Koła Fortuny, która przedstawia no taką królową z złotym wężem. Jest to karta związana z odmianą losu. Właśnie z wyjściem ze strefy komfortu i z jakimś ryzykiem, które ewidentnie będzie się opłacało. Ta karta sugeruje, żeby rozpoczynać nowe etapy, żeby właśnie ryzykować, przekraczać swoje bariery i myśleć o swoim życiu i właśnie pewnych postanowieniach bardziej perspektywicznie, czyli nie chcę na przykład zrobić formy na lato, żeby na plaży ładnie wyglądać, tylko po prostu chcę całe życie być w formie, żeby czuć się dobrze, żeby być zdrowy, zdrowa itd., itd. Karta Koła Fortuny mówi o tym w Radzie, że spokojnie, no gdzieś ta sinusoida idzie w górze. Będzie teraz już mniej ciężko, no bo 10 buław odchodzi do przeszłości. I teraz tak, zobaczcie, czego nie robić, czego unikać. I jest to trójka kielichów. Trójka kielichów przedstawia radość związaną ze świętowaniem tutaj z najbliższymi. Ale słuchajcie, w połączeniu z dwójką kielichów, dla mnie to jest taka informacja, że możecie momentami za bardzo poświęcać się dla innych. Nawet nie to, że zapominając o sobie, albo nie to, że Was tutaj ktoś wykorzystuje, no tylko pamiętajcie właśnie rzeczywiście o swoich potrzebach. Trójka kielichów też mogłaby sugerować, żeby w tym miesiącu unikać używek. I to nie musi być wcale jakieś tutaj napoje wyskokowe, tylko na przykład cukier, nieregularne odżywianie się właśnie, czegoś takiego też unikać. Zadbać gdzieś o swoje zdrowie i o wysiłek fizyczny, ale myślę, że Wy to macie. Przejdźmy do czytania na miłość i uczucia w maju. Jaka będzie dla Was ogólna energia? Co do Was przychodzi, co się pojawia dla singli, ewentualnie dla osób w związkach, jak przedstawia się druga osoba. No, śledzik. Tutaj jest karta śledzika albo śledziczki. Jak Wy się przedstawiacie? O, kolejny paź. Ale to dobrze, dlatego że ja widzę tutaj jakąś współpracę, przynajmniej jeśli chodzi o związki. Też mam wrażenie, że jest dojście do porozumienia, jeśli chodzi o wspólne wydatki, pieniądze, finanse. Jaka będzie rada? No dobrze. Postawić też na swoim. Czego nie robić, czego raczej unikać. Słuchajcie, ja też widzę tutaj a propos tych finansów, że może ktoś ma taką sytuację, że na przykład partner lub partnerka mówi: a to ja kupiłam lodówkę ostatnio i ona była droższa niż pralka, którą Ty kupiłeś, czy kupiłaś. Mamy się rozliczyć, o co chodzi. No, takie wiecie, przepychanki bezsensowne. Słuchajcie, niezłe czytanie. Wybaczcie. Widzę 2 paziów i 2 szóstki. Ale zacznijmy od tego, że dla związków z przełożenia jest karta Asa Mieczy. I As Mieczy to jest nowy początek związany z komunikacją.
z dojściem do porozumienia. Tutaj mam wrażenie, że jakiś topór wojenny zostaje zakopany, wybaczcie. No i rzeczywiście to porozumienie przychodzi. Koniec jakiejś walki. Tak bym dosłownie zasugerował, bo as mieczy tutaj mógłby mówić o zwycięstwie i w ogóle, że w tym miesiącu dużo rozmawiacie. Ale to jest ważne, że ma to być właśnie rozmowa, a nie kłótnia, przepychanka, do której wy, mam wrażenie, możecie mieć taką skłonność. Zobaczcie, dla singli z przełożenia karta Asa Mieczy mogłaby sugerować właśnie też nowy początek nowej komunikacji. Być może z trygonem powietrza, czyli bliźnięta, waga lub wodnik. Ewentualnie w ogóle ta karta sugerowałaby nową sytuację. Czy nową relację? Słuchajcie, na pewno gdzieś tutaj widzę komunikację, być może w internecie, z kimś nowym i bardzo dobrze. To też tak jakby dla części z Was robiła się w głowie przestrzeń na to, żeby powrócić do randkowania, może właśnie z wiosną. W ogólnej energii dla związków jest dla Was karta szóstki monet. Karta równowagi w braniu i dawaniu i tutaj jest na tej zasadzie, że rzeczywiście jakieś sprawy finansowe, może nawet z byłymi, może nawet na drodze sądowej, zostaną rozwiązane, dlatego że tutaj zobaczcie, szale są wyrównane na tej wadze na szóstce monet. I chodzi tutaj dosłownie o to, że jedno i drugie daje z siebie tyle samo. I w czułości, i w rozmowie, i emocjonalnie, ale też, słuchajcie, finansowo. Tutaj w ogóle mam wrażenie, że bardzo chętnie obdarowujecie siebie prezentami w tym miesiącu. Nie wiem, czemu mi to przyszło do głowy. Słuchajcie, może to być miesiąc urodzin dla kogoś. W ogólnej energii dla singli ta szóstka monet, karta charytatywności lub równowagi w braniu i dawaniu i gdzieś wychodzi na to, że ktoś się Wami naprawdę zdrowo zainteresuje i będzie próbował lub próbowała gdzieś tutaj zabiegać o Wasze względy. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że to jest ktoś, kogo już znacie, ewentualnie dopiero zaraz poznana osoba w internecie. Jeszcze nic takiego poważnego, ale już coś zaczyna się dziać. Zobaczcie, druga osoba w związkach, w związku Waszym przedstawia się jako paź mieczy. A jest to karta śledzika, czy tam śledziczki. Osoby, która zabiega, interesuje się, próbuje. Oczywiście, słuchajcie, to jest taki mały paź z dużym mieczem, czyli po prostu robi wszystko w swoim tempie, po swojemu, ale przynajmniej się stara. I to jest bardzo ważne. Tutaj mam wrażenie, że druga osoba jest bardzo skora do rozmów i wyjaśniania. Może nawet druga połówka opóźniać rozstrzygnięcie sporów finansowych. Tak mi się wydaje. Zobaczcie, do singli przychodzi paź mieczy, czyli śledzik. I tak, jest to ktoś, kto już jest w Waszym otoczeniu. Osoba, którą znacie, i gdzieś się tutaj Wami interesuje. Może bliźnięta, waga, wodnik. Ewentualnie jest to, słuchajcie, właśnie komunikacja z zupełnie nową osobą, być może przez internet. Słuchajcie, przynajmniej na jedną randkę się umówić w tym miesiącu, bo widzę, że jest taka sposobność. Jak Wy przedstawiacie się w związkach? Jest to karta z kolei pazia buław. Słuchajcie, kolejny paź, jeden buław, drugi mieczy. I ten paź buław też mówi o komunikacji, ale on już jest taki troszeczkę bardziej zadziorny. Troszeczkę lubi utrzeć nosa drugiej osobie momentami, ale słuchajcie, mam wrażenie, że robicie to z humorem albo robicie to w taki wyważony sposób. I gdzieś to przynosi rezultaty, mam wrażenie. Tak umiecie i lubicie pogonić drugą osobę troszeczkę. Tutaj tych dwóch paziów ewidentnie ze sobą współpracuje. Jeden rekompensuje drugiemu jakieś niedostatki. Zazębiają się tutaj jak koła zębate. Jeśli chodzi o single, to Wy przedstawiacie się jako paź buław.
I powiem tak, tutaj mogą być nawet dwie osoby, bo paź buław to trygon ognia, czyli baran, lew lub strzelec. To tak jakby ktoś pomiędzy powietrzem a ogniem wybierał lub wybierała. No paź buław jest osobą taką młodą duchem, frywolną, zadowoloną, która no tutaj gdzieś odkrywa, że w związku z wiosną chce naprawdę poznawać nowe osoby, randkować, próbować, ale tak powoli jeszcze, tak się oswajacie, że tak powiem. Jaka będzie rada dla związków, dla relacji? A jest to karta szóstki buław. Zobaczcie. Ta karta szóstki buław przedstawia wojowniczkę, która coś wygrała. Jest to karta triumfu. Jest to karta takiego radości, uwolnienia i poczucia, że ja tutaj rządzę. W połączeniu z szóstką monet jest to informacja, żeby spróbować rzeczywiście powalczyć o pieniądze, nawet jeśli to ma być z byłym lub z byłą. W ogóle rozliczać się, słuchajcie, naprawdę, żeby nie było tak, że jedno z Was daje więcej, drugie mniej. No ewentualnie prowadźcie jakieś wspólne konta, no tak bym powiedział. Szóstka buław, no nie próbować tutaj z perspektywy ego grać na czyichś emocjach, ale też nie pozwólcie, żeby ktoś grał na Waszych. Szóstka buław dla singli w radzie mogłaby sugerować, żeby triumfować. O co chodzi? No gdzieś wypadałoby wykorzystać, że macie tutaj w tym miesiącu dwóch paziów, no i rzeczywiście się z nimi, nie wiem, umawiać, rzeczywiście próbować. Wiecie dlaczego? Dla własnego szczęścia, dla własnego zadowolenia, żeby gdzieś może siebie troszeczkę podbudować. Nie mówię, że potrzebujecie, no ale fajnie jest umówić się na kilka randek i pooglądać sobie, że tak powiem, poporównywać i zastanawiać się, czy ktoś jest warty uwagi, czy nie, jak ja się zachowywałam, jak oni, one. Czego nie robić, czego unikać dla związków, dla relacji? Jest to karta śmierci. I wiecie co? Ona mogłaby znowu sugerować, że jakąś rutynę trzeba zmienić. Być może a propos wspólnych wydatków, wspólnych inwestycji, bo mam wrażenie, że jedna ze stron może mieć poczucie lekkiego poszkodowania. Karta śmierci też sugeruje, żeby czegoś razem nie kończyć. I wydaje mi się, że to może być na przykład... Nie chodzi o koniec waszego związku, waszej relacji, chociaż czego nie robić, czego unikać byłych. Jeśli macie się z nimi rozliczyć finansowo albo w inny sposób, to niech będzie na tyle. Nie muszą do was wracać, do waszego życia. Karta śmierci mówi, żeby jakieś wspólne interesy dalej mieć, żeby ich nie rozdzielać. O co chodzi? Napiszcie mi. Czego nie robić dla singli? Zobaczcie. No karta śmierci. Powiem tak. Nie robić ekshumacji. No nie potrzebujecie tutaj odkopywać eksów, bo jest to bez sensu. Tylko was zablokują na poznanie kogoś nowego i fajnego. Karta śmierci sugeruje, żeby pozwolić sobie na zmartwychwstanie na wiosnę, jeśli chodzi rzeczywiście o nowe relacje, bo tutaj trzeba rzeczywiście u was poznawać nowe osoby. Przejdźmy teraz do czytania na pracę i finanse. Jaka będzie dla was ogólna energia w tej kwestii? O, naprawdę nieźle. Co do was przychodzi, co się pojawia? No słuchajcie, przekaz mówi w ten sposób, że komuś należy się podwyżka, awans, może będzie zdany egzamin, coś na co było długie oczekiwanie. Co odchodzi do przyszłości? Jak wy się przedstawiacie?
Słuchajcie, wydaje mi się, że to też jest związane ze wspólnymi inwestycjami, z rodziną bądź z partnerem, z partnerką. Być może jeśli chodzi o jakieś rodzinne eventa, święta, no nie wiem, jakieś eventy święta, jakieś tam komunie, majówki i tak dalej. Jaka będzie dla Was rada? Ale dziwny zestaw kart. Czego raczej nie robić, czego unikać? Słuchajcie, tutaj też jest taka informacja, żeby nie mówić w pracy o jakichś swoich niepowodzeniach z przeszłości. Być może finansowych, związkowych, związanych z miłością momento. Słuchajcie, patrząc na to czytanie, od razu myślę sobie o ochronie swojego mienia, godności, pieniędzy, majątku. Dlatego, że zobaczcie, tutaj z przełożenia jest karta rycerza monet, a rycerz monet właśnie ochrania, skarbiec, czy tam jakieś w ogóle, bogactwa na dworze tutaj królewskim monet. I jest to informacja, że udaje Wam się rzeczywiście w tym miesiącu ogarnąć swoje finanse. Być może przeredagowujecie jakąś rutynę związaną z wydawaniem pieniędzy. Może nawet szukacie, słuchajcie, oszczędności po to, żeby gdzieś w przyszłości móc zainwestować lub gdzieś sobie pojechać. W każdym razie rycerz monet ogarnia finanse i w ogóle je ma. I to jest bardzo dobra informacja. Tutaj zobaczcie, w ogólnej energii jest dla Was karta sądu ostatecznego, która mogłaby być związana z wejściem na wyższy poziom. O co chodzi? Jak dla mnie, to może być związane z wywalczeniem sobie czegoś na drodze sądowej, jeśli chodzi o alimenty, odszkodowania itd. Ta karta mogłaby być też związana z podwyżką lub z awansem, czy tam w ogóle z polepszeniem stanu rzeczy w pracy. Tutaj naprawdę warto rozmawiać, warto próbować i warto ubiegać się o swoje ewidentnie. Tutaj coś do Was przychodzi. Ta karta sądu ostatecznego, nie wiem czemu, ale kojarzy mi się z... tutaj jest anioł, ona mi się bardzo kojarzy z religią, z sakramentami. Może rzeczywiście jest duża inwestycja w co? Jakąś komunię, czy inną imprezę świąteczną. Zobaczcie, przychodzi do Was karta siódemki monet, a jest to karta oczekiwania. Jest to karta, która przedstawia facecika, czy tam kobietę, osobę, która tutaj oczekuje plonów, które tutaj mają przyjść po zasianiu i pielęgnowaniu czegoś. O co chodzi? Najprawdopodobniej w związku z tym, że jest karta sądu ostatecznego, przychodzi do Was coś oczekiwanego, o co było staranie się. O dodatkowe pieniądze, o jakiś bon, o rzeczywiście jakieś rozliczenie. Tutaj siódemka monet to też planowanie, więc co? Znowu podkreślam, że przyda się przeredagowanie Waszych finansów, być może ku temu, żeby rzeczywiście w przyszłości na jakiś cel odłożyć więcej i mieć coś w lepszej jakości. Tutaj zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta piątki kielichów. Piątka kielichów mogłaby być związana nie tylko z żałobą lub z płaczem nad rozlanym mlekiem, ale w ogóle z nieumiejętnością dostrzeżenia potencjału, który jest przed Wami, bo tutaj ta osoba opłakuje 3 rozlane kielichy i nie widzi, że za nią są 2 pełne, czyli coś, co jej się na przykład należy. Ale jako, że ta karta odchodzi do przeszłości, to tutaj bez bólu, bez strachu rzeczywiście umiecie porozmawiać o tym, co jest dla Was ważne z pracodawcą, z byłym, czy w ogóle z kimś, z kim macie jakieś konszachty pieniężne. Tak bym zasugerował. Ktoś być może wybiera nową pracę, nowe zlecenie, to też się pokazywało w ogólnym czytaniu.
Zobaczcie, wy przedstawiacie się jako karta sprawiedliwości i sprawiedliwość, a już w ogóle zwłaszcza w połączeniu z kartą sądu ostatecznego, no to znowu jest powiedziane tutaj, że jakieś sprawy sądowe będą rozstrzygnięte dla was, na waszą korzyść. Być może sprawy związane z dokumentami, z czymś, gdzie tutaj było poczucie niesprawiedliwości. Naprawdę dobry miesiąc na to, żeby ubiegać się o pieniądze, czy tam o uznanie w pracy. Tutaj jest też takie poczucie, że w ogóle wypadałoby się przyjrzeć, czy na pewno jesteście wynagradzane odpowiednio za swoje zaangażowanie w pracę. O, motocykl za oknem potwierdzeniem przekazu, należy wam się więcej. Zobaczcie, w Radzie jest tutaj karta maga, czy tam alchemika. I to może być ktoś, kto mydli oczy, ktoś, kto dużo opowiada, ale nie spełnia tutaj waszych oczekiwań bądź swoich obiecanek. Z taką osobą porozmawiać. Tutaj, jeśli rzeczywiście ktoś zrobi maślane oczy i powie, no za miesiąc będzie podwyżka, no to słuchajcie, tutaj ostrzej trochę, w sensie konkretniej. Kiedy, ile, dokładnie i tak dalej. Karta maga sugeruje, że tutaj macie wszystkie moce, doświadczenie, kwalifikacje, żeby się żeby się o coś ubiegać, żeby dostać inną pracę. Dla osób, które są studentami, uczniami też w Radzie jest przyłożyć się teraz, dlatego że jest to ostatni czas, słuchajcie, być może przed maturą, żeby rzeczywiście coś ogarnąć, ale tutaj widzę, że ktoś się tutaj solidnie wcześniej przygotowywał. Być może wy jako rodzice, jeśli jesteście rodzicami, wypadałoby tak w ostateczności zapytać swoje dzieci, jak jeszcze mogę ci pomóc, jeśli chodzi o przygotowanie. Czego nie robić, czego unikać i jest to karta kapłana. Kapłan, arcykapłan, biskup czy tam papież. To słuchajcie, jest osoba z podznaku byka, albo panna, albo koziorożca. I tutaj z tym trygonem ziemi na pewno rozliczać się finansowo trzeba. Ta karta może też sugerować właśnie kogoś postawionego wyżej w hierarchii. Jakiś autorytet, może szefostwo, może niewierzącego w was nauczyciela, wykładowcę czy kogoś tam innego. No tutaj takiej osobie się postawić i rzeczywiście pokazać, że wam się należy więcej, że wy umiecie, że chcecie i tak dalej. Moi drodzy i moje drogie, ja wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego miesiąca. Na moim kanale już są czytania na wiosnę, w których sprawdziłem, jaka będzie dla nas ogólna energia na ten czas, co nowego przyjdzie, więc koniecznie sprawdzajcie. Ja je gdzieś tutaj podlinkuję, ale w opisie pod filmem i w komentarzu z czasówką również je znajdziecie. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy oraz kciuków w górę, bo to pomoże mi w rozwoju go i wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.